Cześć, pokażę Wam dziś, jak skonfigurować w Amazon AWS usługę SCS, aby móc za jej pomocą wysłać maile z takich aplikacji jak Jira Software. Przechodzimy do serwisów i wyszukujemy usługę, która nas interesuje. Amazon Simple Email Service. Zaczynamy. Pierwszą rzeczą będzie weryfikacja dowolnego adresu e-mail. Jest to wymagane do aktywacji usługi. Następnie podajemy nazwę domeny, z której będziemy chcieli korzystać do wysyłania maili. W tym miejscu podajemy nazwę naszej subdomeny, ale ten krok zrobimy trochę później. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie chęci aktywacji usługi poprzez otwarcie linku, który otrzymaliśmy w wiadomości e-mail. Wszystko gotowe, adres został potwierdzony, a więc możemy rozpocząć wysyłanie wiadomości. Teraz przechodzimy do konfiguracji tożsamości naszej nowej poczty. Musimy dodać do DNS 3 rekordy CNAME. Przechodzimy do panelu zarządzania naszą domeną. W moim przypadku jest to Cloudflare. I dodajemy nowe rekordy zgodnie z tym, czego wymaga od nas Amazon AWS. Proces ten potwierdzi, że naprawdę jesteśmy właścicielami domeny oraz ustawi przygotowaną dla nas konfigurację DKIM. Pamiętamy, że każdy rekord DNS musi być zakończony kropką, bądź podajemy nazwę samej subdomeny. Usługa proxy jest nam niepotrzebna, TTL może pozostać na domyślnych dla naszej domeny ustawieniach. Kolejnym krokiem jest weryfikacja naszych ustawień. Proces ten trwa zazwyczaj kilka minut. Gdy już mamy zweryfikowane rekordy dla DKIM, pora ustawić jeden rekord dla DMARC. Ja użyję najprostszych ustawień, czyli proszę o niepodejmowanie żadnych akcji w przypadku próby podszycia się pod naszą domenę. Kopiujemy rekordy i tym razem stawiamy do DNS jako in.txt. Pora sprawdzić rekomendacje od dostawcy usługi. Ten proces normalnie trwa około 2 minuty. Mamy już pierwsze zalecenie. System prosi, abyśmy podali domenę, z której będziemy wysyłali nasze wiadomości. Wskażmy subdomenę mail.kochamadmina.pl jako adres naszego serwera pocztowego. System prosi, abyśmy dodali 2 kolejne rekordy do naszego DNS. Tym razem będzie to wskazanie adresu, pod którym znajduje się nasz serwer pocztowy oraz ustawienie dla niego konfiguracji SPF. Tym razem w DNS użyję pełnych nazw domen, czyli na końcu każdej będę stawiał kropkę. Priorytet dla naszego serwera pocztowego ustawiam na 10. Rekord SPF ustawiłem testowo tak, aby wiadomości z innych serwerów mogły być wysyłane z użyciem naszej domeny, ale będą oznaczane jako spam. Jeszcze raz sprawdzamy rekomendacje dostawcy usługi. Czekamy kolejne 2 minuty. Jak widać, wcześniejsze zalecenie zniknęło, czyli nasza usługa została skonfigurowana poprawnie według naszego dostawcy. Nasza usługa działa na razie jako środowisko testowe, co wiąże się z ograniczeniami wysyłania wiadomości. Jest to maksymalnie 200 wiadomości wysyłanych w ciągu doby. W tym miejscu możemy zawnioskować o zwiększenie limitu. Jeżeli nasza usługa jest poprawnie skonfigurowana, możemy dostać nawet 50 000 maili wysłanych w ciągu doby. Podajemy cel wysyłania naszych wiadomości, adres strony www, pod którą działa nasza aplikacja oraz krótko uzasadniamy limit. Aby jeszcze bardziej zwiększyć wiarygodność naszych e-maili, czyli też zwiększyć pewność, że wiadomości będą docierały do adresatów, należałoby skorzystać z dedykowanego dla naszej usługi adresu IP. Przejdźmy teraz do cennika. Usługa dedykowanego adresu występuje w kilku opcjach. Możemy też wykupić więcej adresów IP i przypisać je do konkretnych usług w naszej aplikacji. Załóżmy teraz uprawnienia SMTP.
Tutaj możemy ustawić własną nazwę, aby w późniejszym czasie móc łatwo identyfikować nasze uprawnienia. Zakładamy użytkownika i pokazuje nam się username oraz password. Dane te należy bezwzględnie skopiować bądź pobrać. Teraz, aby pokazać Wam, że usługa działa poprawnie, skonfiguruję pocztę wychodzącą na testowym serwerze Jira Software. Nadajemy nazwę dla naszego serwera, podajemy adres nadawcy w naszej domenie, przedrostek dla wysyłanych wiadomości i przechodzimy do ustawień naszego serwera pocztowego, czyli host, port SMTP, włączamy wsparcie dla TLS i na koniec podajemy utrzymany username oraz password. Zapisujemy naszą konfigurację i wysyłamy wiadomość testową. Wiadomość została wysłana. Jak widać, mamy prawidłowe nagłówki DKAM, SPF oraz DMARC, a wiadomość została wysłana z naszej domeny. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Zawsze możesz zostawić łapkę w górę. Dzięki za dotrwanie do końca i do zobaczenia w kolejnym filmie.